Siemanko, dzisiaj o internetach, o instalacji internetowej, sieci wewnętrznej, o Wi-Fi, o rozwiązaniach, na które postawiliśmy w naszej inwestycji. Od razu na wstępie dodam, że to nie są rozwiązania dla każdego, bo są po prostu drogie. Powiedziałbym nawet, że mega drogie, jak na rozwiązania do domu, bo tutaj mamy typowo rozwiązania biznesowe, a więc rozwiązania klasy Enterprise. Tutaj za mną widzicie już jeden element tego naszego systemu. Opowiem Wam o tym bardzo szczegółowo, a potem pokażę, jak to wszystko wygląda od środka, jak tym możemy zarządzać, jak tym możemy sterować. I wspomnę też o takich przyszłych planach, które mamy w kontekście tego, jak to jeszcze rozbudować, bo to nie jest koniec tego, co tutaj włożyliśmy w ten budynek, bo jeszcze kilka fajnych, ciekawych rzeczy dojdzie, o których powiem później. Zostańcie z nami, bo naprawdę jak ktoś lubi sieci, interesuje się tematem typologii rozwiązań sieciowych urządzeń, to będzie miał tutaj kawał fajnego mięcha. Zapnijcie pasy i sprawdźcie, co tutaj wsadziliśmy. Na początku zaczniemy od Wi-Fi, potem przejdziemy do szafy, w której to wszystko jest sterowane. Ten element świecący na niebiesko, który widzicie na ścianie, to jest Access Point. To jest Access Point wykorzystujący rozwiązania mesh, a więc jest to takie rozwiązanie, za pomocą którego możemy stworzyć w domu jedną sieć i w tej sieci jesteśmy przełączani między takimi access pointami w sposób niezauważalny. To rozwiązanie gwarantuje nam to, że mamy w całym domu pełne pokrycie zasięgu. Nie ma takiego miejsca, w którym ten zasięg byłby na kiepskim poziomie. Internet działa dosłownie wszędzie, w każdym zakamarku bez żadnego problemu. Takie access pointy w naszym domu mamy łącznie 3. On się teraz świeci na zielono, jest włączona lampka LED. Natomiast tą lampkę LED można wyłączyć, jeżeli komuś to przeszkadza, nie lubi takiego, wiecie, świecącego ustrojstwa, to można to wyłączyć. Nie jest to jakoś mega duże, natomiast z 15 na 15 cm pewnie ma albo i więcej. Takie rozwiązania też są na górze. Wejdziemy sobie na górę i pokażę Wam, gdzie my to jeszcze włożyliśmy, bo na górze są takie dwa access pointy. Ja je tak rozlokowałem, aby zapewnić pełne pokrycie. On wisi jeden tutaj na suficie, między tym pokojem nad garażem, a tutaj między tymi ścianami. Przyczepiony jest do suficiku i to jest, to urządzenie się nazywa Unify U6 Professional, U6 Pro, sieć Wi-Fi generacji 6. Mogłem kupić 7, ale stwierdziłem, że nie ma to większego sensu. Na 6 też do takich rozwiązań typowo domowych ten internet i ta sieć osiąga naprawdę fajne prędkości. No i tu jest kolejny. Na korytarzu mamy kolejny access pointik, który sobie wisi i te access pointy gwarantują to, że na tym poddaszu, gdzie bym nie stanął, to mam full kresek, jeżeli chodzi o Wi-Fi i cały czas jestem w tej samej sieci. Ta sieć nie ulega zmianie, a więc nie jestem przerzucany, rozłączany do jakiejś innej sieci. Te urządzenia zarządzają moją lokalizacją mojego urządzenia, sprawdzają poziom decybeli i poziom sygnału, jaki mam na urządzeniu i automatycznie decydują o tym, do którego access pointa mnie podłączyć. Ten nasz system to również monitoring, który też jest spięty w to jedno urządzenie. I tutaj macie kamerkę jedną, widać wisi na rogu. To jest kamera 4K nagrywająca również dźwięk. To jest kamera Unify G5 Professional. Takich kamer mamy łącznie 4 w naszej inwestycji. Całym systemem zarządzamy za pomocą szafy, rozdzielni, którą mamy w garażu, słuchajcie. Ja tutaj specjalnie
Zastosowałem grubszą izolację, żeby zmieścić to rozwiązanie, które tutaj mamy. To jest szafa rack. Ona zmieści raz, dwa, trzy, 4 urządzenia, a być może nawet i mniej, w zależności od tego, jakiej wielkości te urządzenia kupimy. Tu jeszcze nie wszystko jest uruchomione, jeszcze nie wszystko jest spięte, no ale już śmiga, już działa, już jest wszystko podłączone. Teraz tak, tu mamy skrzyneczkę od światłowodu. Światłowodowo idzie kabel do routera, który nam dołożył dostawca naszej sieci. Światłowód mamy od lokalnego dostawcy, który korzysta z infrastruktury T-Mobile'a. Działa to naprawdę mega fajnie. Wzięliśmy pakiet 400 megabitów na sekundę. To białe urządzenie, które tutaj widzicie, to jest USW Lite 16 PoE. To jest switch 16-portowy, ma 8 portów PoE z kategorii plus, a więc z wyższym napięciem. Ten switch obsługuje nasze access pointy, a więc zasila te access pointy i generalnie dzięki temu to wszystko działa. Całym sercem systemu jest UDM Dream Machine SE Special Edition. To urządzenie jest całym sercem systemu. To urządzenie, dzięki temu urządzeniowi postawiliśmy całą sieć. Tu popodpinane są kamery i oczywiście póki co jeszcze switch. Nie wszystko jest jeszcze spięte, bo tu jeszcze mam z 15 przewodów niepopodpinanych w ogóle, więc jeszcze trzeba kable pozarabiać i to wszystko podpiąć. Na razie tylko uruchamiałem to, co jest istotne, to, co jest niezbędne. W tym urządzeniu mamy dysk twardy, 8 terabajtów WD Purple, a więc taki dysk typowo do rozwiązań z obszaru monitoringu, wytrzymały na stały zapis danych na takim dysku. 8 terabajtów pozwala nam nagrywać 24 dni ciągiem w jakości 4K, takiej prawdziwej 4K, nie jakieś tam Ultra HD, nie? Więc to urządzenie ma 8 portów, 2 porty są PoE z plusikiem, pozostałe porty są po prostu PoE, które po prostu mniejsze napięcie. Budżet tego urządzenia to jest 180 W, a więc możemy zasilić łącznie jakieś urządzenia zewnętrzne maksymalną mocą 180 W. Ten switch ma budżet 45 W i tam jest bodajże 15 W chyba na port maksymalnie, więc jakby ma swoje ograniczenia, ale w zupełności nam wystarcza. Wszystko jest tutaj, widzicie, podłączane na górze. Są bezpieczniki, zabezpieczenie, te rozdzielniamy jakby też oddzielne zasilanie, tak żeby je i można było tutaj odciąć i tam z rozdzielni głównej. No słuchajcie, nie jest to tania zabawa, bo jakby nie będę liczył tej szafy rackowej, bo ona też mi się udało ją dostać całkiem tanio w jakimś outlecie za 150 zł, natomiast taka nowa szafa to jest też wydatek około 1600 zł, taka podtynkowa. Czasami warto poszukać. Ona gdzieś była tam drobnie obita, drobnie porysowana, ale mi to totalnie nie przeszkadza, nie? Bo jakby to nie musi być wszędzie igły, zwłaszcza w garażu. Jeżeli chodzi o koszty, no to tak, proszę Was, już Wam mówię, jak to wygląda, bo nie jest to naprawdę tania opcja. Dream Machine zapłaciłem 2202 zł i 18 groszy. Dysk w środku 8 terabajtowy kosztował 908 zł i 10 groszy. Te nasze access pointy, które widzieliście wcześniej, jeden kosztował 700 zł 90 groszy. Kupiłem 3, więc zapłaciłem 2102 zł i 70 groszy. Potem kamery. Unify G5 Pro. Jedna kamera kosztowała 1652 zł i 37 groszy. Kupiłem 4 kamery. Wydałem 6609 zł i 48 groszy. Do tego jeszcze ten switch, który tutaj widzimy, ładnie zamontowany w tej naszej szafie.
to jest wydatek rzędu 896 zł i 2 groszy. Łącznie w totalu zapłaciłem 12 718 zł i 48 groszy. I to nie jest koniec kosztów, bo tak jak mówiłem Wam, jeszcze ten system będę rozbudowywał. Do tego trzeba oczywiście doliczyć tutaj nasze złączki RJ45, jakąś zaciskarkę, żeby to ogarnąć. No mega prosta sprawa, nic skomplikowanego. To urządzenie ogarnia internet, ogarnia sieć LAN-ową, sieć Wi-Fi, ogarnia system monitoringu, będzie również ogarniał alarm, bo też będą tutaj montowane czujki, które będą spięte w tym systemie, czujki wewnętrzne. Będzie montowana syrena, super powiadomienia na telefon w czasie rzeczywistym przychodzą. Dodatkowo jeszcze tutaj widzicie takim kolorkiem musiałem wyciąć jeszcze, bo będę dokładał jeszcze gate'a, sterowanie gate'em, a właściwie gate'ami, bramami, które tutaj będziemy mieć, więc musiałem położyć jeszcze dwa kable internetowe, bo jeden kabel pociągnąłem tędy, tutaj po suficie, wykułem, zalepiłem, pociągnąłem. Jeden kabel schodzi do tej rozdzielni, bo tu się będę łączył z kablem, który miał iść do obsługi domofonu i tam będzie wizjer spięty z tym systemem, który tutaj mamy, i drugi kabel idzie tutaj górą do bramy, tu go widzicie, tutaj sobie dynda zwisa, jest kabel internetowy, kabel sygnałowy. Kabel sygnałowy z kolei idzie stąd do sterownika bramy, który jest na górze, bo tutaj będzie wisiało takie urządzenie, które będzie spięte z naszą maszyną z UDM Special Edition i to urządzenie będzie zarządzało raz tą bramą wjazdową, furtką wejściową i domofonem z wizjerem, który jest w domu. Domofon i to rozwiązanie, które tutaj zastosujemy, będzie umożliwiało otwieranie furtki, bramy wjazdowej, bramy garażowej z zewnątrz za pomocą internetu, za pomocą QR-kodów, za pomocą pestek, za pomocą różnych innych rozwiązań dostępowych, które tutaj będziemy stosować. No i oczywiście to nie tylko jeszcze to będzie montowane w najbliższym czasie. Będą montowane te czujki, o których mówiłem, do systemu monitoringu. No trochę tu jeszcze będzie takich ciekawych rzeczy, ale słuchajcie, no nie będę Wam zanudzał już, co tu się będzie działo, jak to będzie wyglądało. Chodźcie zobaczyć, jak to cacuszko wygląda od środka. Jeszcze Wam nie pokazałem fajnego bajeru i feature'u, który to urządzenie ma. To urządzenie jeszcze ma taki dotykalski tutaj ekranik, można nim sobie sprawdzać różne opcje, które tutaj mamy i monitorować sobie sieć na przykład, monitorować sobie jak funkcjonują kamery, ile tych kamer tutaj mamy. Mamy 4 kamery online, nie wiem czy to będzie dobrze widać, czy ostrość mi dobrze złapie, no ale generalnie jest tutaj sporo różnych rozwiązań. Kolorki sobie możemy ustawiać, jakieś wiecie, informacje o tym, ile to zużywa pamięci procesora, ile pamięci RAM zużywa, jaką mamy temperaturę tego urządzenia. No generalnie jest mnóstwo tutaj różnych informacji, HDD jakieś i tak dalej. No generalnie jest tego dość sporo. No ale chodźcie zobaczcie, jak to wygląda od środka, bo to też jest fajny, ciekawy system, ciekawe rozwiązanie umożliwiające na bardzo wszechstronne zarządzanie całą siecią domową, firmową, w zależności od tego, gdzie to sobie włożycie. Od środka cały system wygląda banalnie prosto. Mamy menu po lewej stronie, mamy aplikacje, które są aktywowane na górze. O aplikacji dotyczącej monitoringu ja Wam opowiem innym razem. Zrobimy sobie oddzielny materiał, w którym po prostu opiszę dokładnie to rozwiązanie. W aplikacji sieciowej tutaj mamy na głównym widoku w dashboardzie mamy informację o tym, jak ta sieć jest wykorzystywana,
ilu jest aktywnych klientów, tym szarym kolorkiem jest to wszystko oznaczone, no, jaką mamy generalnie aktywność w tej naszej sieci. Urządzenia, które korzystają z tej sieci na przestrzeni, nie wiem, ostatniego miesiąca, ostatniego dnia, czy też gdzieś tam tygodnia. Po lewej stronie mamy informację, jakie urządzenia są podpięte do tego naszego rozwiązania, jak długo system pracuje, bez zaników prądu. No generalnie takie, słuchajcie, takie podstawowe informacje na temat tego, czy tu się nic niepokojącego nie dzieje, jakie aplikacje są wykorzystywane, ile one wykorzystują transferu. Bardzo, bardzo ogólnie o tym, jak ta nasza sieć funkcjonuje. Mamy również informacje o typologii tej sieci. Na razie tu jest bardzo mało urządzeń, tak jak widzicie, natomiast tutaj dojdzie tych urządzeń znacznie więcej. Możemy sprawdzić, które urządzenia aktualnie komunikują się na zewnątrz, a więc wykorzystują internet. Ta niebieska rzeczka płynąca pokazuje nam, które urządzenia aktualnie po prostu korzystają z internetu. Jest również informacja o tym, jakie urządzenia tu są zainstalowane, a więc tu są urządzenia Unify, tylko i wyłącznie na tej liście. Mamy UDM-SE, mamy USW Lite'a 16 PoE, mamy 3 razy te Access Pointy U6, które Wam wcześniej pokazywałem. No i mamy 4 kamerki, które też są podłączone. Kamerki, tak jak możecie zaobserwować, są wyodrębnione, pracują w innej podsieci, tak żeby gdzieś łatwiej było im się komunikować z tym serwerem i zapisywać informacje na dysku. Podłączeni klienci do sieci aktualnie, a więc możemy weryfikować, kto jest aktualnie podłączony do sieci, czy to za pomocą Wi-Fi'a, czy to po prostu bezpośrednio po skrętce. Tutaj nam prezentuje system te wszystkie urządzenia, które aktualnie korzystają z sieci Wi-Fi. Mamy menadżer portów, a więc możemy sprawdzić, jakie urządzenie jest podłączone do którego portu, tu w tym przypadku do switcha, no bo tu widzicie z tych portów 16, no ale możemy sobie zmienić to i sprawdzić, do jakich portów mamy podłączone urządzenia w przypadku tego naszego serwera. Te urządzenia dysponują portami PoE, tutaj mamy w UDM-SE 2 porty PoE+, a więc o takim wyższym napięciu. No i zwykłe PoE, tutaj macie informację na dole, ile te urządzenia watów pobierają. Dream Machine ma budżet 180 watów, no i to można tutaj gdzieś sobie zaobserwować, jak wejdziemy sobie. 180 watów budżetu, na ten moment wykorzystujemy gdzieś tam w okolicach 25 watów do obsługi tych 4 kamer. Na port jest tam bodajże, nie pamiętam ile watów, no ale generalnie można tu jeszcze sporo podpiąć, podłączyć, no i gdzieś zasilać różne urządzenia. Informacja a propos tego, jak ta nasza sieć działa. Tutaj w przypadku access pointów mamy density na access pointach. Mamy tutaj również informacje o tych kanałach, które ta nasza sieć wykorzystuje. Ten system też te kanały optymalizuje na bieżąco, tak żeby weryfikuje jakby codziennie otoczenie sieciowe i dobiera tak te kanały, żebyśmy mieli jak najmniej zakłóceń. Mamy różne sieci, które są widoczne jeszcze gdzieś dookoła nas, wraz z kanałami, na których pracują. Możemy wykonywać speed testy, a więc jakby weryfikować sobie, jaka prędkość jest na tych łączach. Mamy jakieś insighty a propos trafiku. Tutaj trzeba byłoby pewnie przeskoczyć na dłuższy okres czasu, bo można sobie sprawdzać, nie wiem, kiedy YouTube jest wykorzystywany, w jakich dniach, tak, nie wiem, kiedy z iClouda korzystamy, w jakich dniach Facebook był wykorzystywany. No generalnie takie, wiecie, drobne analityczne rzeczy jakby można z tego wyciągać. Informacje o sieciach, ja Wam zabluruję te sieci, tak żeby ich nie było dokładnie widać, natomiast mamy utworzone 2 sieci Wi-Fi. Tych sieci możemy tworzyć bez żadnego limitu i no, tak naprawdę, słuchajcie, czego dusza potrzebuje. Tutaj akurat nie ma nic. No możemy sobie blokować też trafik z poszczególnych krajów, jeżeli gdzieś zaobserwujemy, że
nasz serwer komunikuje się z jakimiś egzotycznymi kierunkami, możemy zablokować ruch i do tych kierunków, i z tych kierunków. Możemy utworzyć hotspota, więc możemy utworzyć taką sieć dla gości, jak możecie spotkać w hotelach, gdzieś w różnego typu instytucjach, gdzie po prostu można się zalogować, można tutaj różne opcje zbierania jakichś informacji, danych też włączyć. Też fajnym rozwiązaniem jest tutaj to, że można sobie ten cały system zaprojektować, tak? A więc nawet nie mając tych urządzeń, możecie skorzystać z narzędzia do projektowania i doboru urządzeń, a więc możecie nanieść swój projekt i porozmieszczać te urządzenia, które planujecie zainstalować, tak żeby sprawdzić, czy to po prostu będzie pokrywało Wam gdzieś w całości Wasz budynek. Tutaj de facto jakby nie widać, żeby pokrycie było gdzieś tam w łazience i w kotłowni, natomiast zapewniam Wam, że to pokrycie mamy w całym domu. To narzędzie ma taki minus, że po prostu ściany, które tutaj budujemy, możemy albo z betonu, albo z płyt karton gipsowych, no, albo po prostu ze szkła, natomiast gdzieś ta ceramika jest między betonem a płytą karton gipsową. To nie jest, wiecie, gdzieś tam zbrojony beton, który ogranicza zasięg, więc jakby narzędzie jest fajne, ale w naszych warunkach nie do końca jakby funkcjonuje, no bardziej myślę, że to pod gdzieś tam system budownictwa amerykański, gdzie to po prostu domy są trochę z kartonu, nie? No, obszerne ustawienia w zakresie sieci, te sieci można tworzyć bez limitu, można podpinać się pod różne podsieci. W gruncie rzeczy informacje mamy o tym również, jakie podsieci są potworzone, jak ten internet gdzieś tam nam funkcjonuje. Możemy sobie stworzyć serwer VPN-a, no i oczywiście klienta jakiegoś. No jakby opcji jest tu naprawdę mega mnóstwo. My jeszcze będziemy integrować w ramach tego systemu aplikacje Access i Connect, tak żebyśmy mogli po prostu obsługiwać bramę garażową, bramę wjazdową, furtkę, no i oczywiście komunikację w zakresie domofonu za pośrednictwem Connecta. Dużo możliwości, dużo tak naprawdę opcji zarządzania taką domową siecią, natomiast jeżeli gdzieś nie macie takich potrzeb w kontekście zarządzania, konfiguracji tej sieci takiej domowej i Was to totalnie nie interesuje, to nie jest to rozwiązanie dla Was, mówiąc wprost. No i słuchajcie, jeżeli taki materiał Wam się podoba, no to ja zachęcam Was do obserwacji, do polubienia tego wideo. No i trzymajcie się, do następnego.